Sówka nawiązuje relacje z jastrzębiem. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Można zobaczyć, jak pięknie rzepak kwitnie, a i zapach jest bardzo mocny. Nawet się zastanawiam, czy to gołębiom nie zaszkodzi, bo to jest pełno pyłków. A tutaj zaraz pod gołębnikiem mam rzepaki. Normalnie to taki rzepak praktycznie minimum te 2-3 tygodnie później jest. Praktycznie końcówka kwietnia, a nie początek kwietnia. Więc praktycznie 3 tygodnie mamy wcześniejsze, mam popisane, jak zawsze kwitły. To taka faza rozkwitu potężna, no to serio 3 tygodnie jesteśmy z innymi latami do przodu. Teraz widać, że pod samym gołębnikiem idę zamknąć gołąbki. I w sumie dzisiaj taka refleksja mnie naszła w sumie też odnośnie dyskusji tam między hodowcami, jak się karmią gołębie, też w związku z tym, że są też osoby, które jakby wręcz dziwią się, że kupuję gotowe mieszanki i karmię gotowymi mieszankami. O wynikach i jakości gołębi takie mi się skojarzenie zrobiło. Dzień się wyraźnie wydłużył. Jeszcze na polu godziny już są dość takie zaawansowane. A jeszcze jest widno. No i tak odnośnie właśnie karmienia tych gołębi. Czasami jedni hodowcy myślą, że kupią gołębie, to od razu zostaną mistrzami, bo kupią od mistrza, to zostaną mistrzami. Tylko tak to wygląda, że na przykład u mnie przez te durne ataki jastrzębi w innych rejonach ktoś oblatuje gołębie, wiadomo, oblatuje, kondycje nabrały, robi już wywózki, bo widać jaka pogoda jest, robi wywózki, wywożą już namiętnie hodowcy straszliwie ptaki. U mnie te gołębie na razie moje nie są zdatne do wywózki. Nie są zdatne do wywózki, no bo one dopiero coś zaczynają latać i nie nadają się do wywożenia. Więc nawet ja bym miał gołębie sprintery od mistrza sprintu, nawet gdybym miał super karmę, to nie zapewniając tym gołębiom kondycji odpowiedniej, przygotowania, no nie wygram na kategorii A, na sprincie i powiem, że dziady kupiłem. Te gołębie same wygrywać z siebie nie będą. No, trzeba je przygotować do wygrywania, wytrenować, naszykować formę. Same wygrywać nie będą. A wielu myśli, żeby same. No i ja zajadę do jakiegoś mistrza kupić gołębie. Choćby od Pawła Mędrysy, na przykład sprintu Tera. Nakupię gołębi. Od Dobrzańskiego mógłbym dostać młódki też kategoria A. On w tym roku mistrza Polski zrobił w zeszłym roku, tak? Czy drugi, bo nie chciałbym przekłamać. Mógłbym, to nie był żaden problem. No i co, ja z nimi zrobię mistrza Polski? Tymi gołębiami. Nawet ja by powiedział, jak karmi, jak stosuje. No nie, no. W tych warunkach lokalowych, nie wiem, atmosferycznych, czy jakby zawsze to tak samo u mnie wygląda. Nie da się tych gołębi jakoś mocniej przygotować na te pierwsze loty. Po prostu się nie da i tyle. I właściwie kategoria A nie będzie jakąś domeną mistrzowską. Te gołębie radzą sobie później na 300 w sezonie i tak dalej, ale nie uderzą na początku, no bo z czego miałyby uderzyć? No i a ludzie czasami tak myślą, że kupią gołębie i od razu będą jakieś gołębie robić robotę straszną, po sprintery to są, bo wygrywają. Ja no nie wiem, zobaczymy, czy sprowadzę jakieś sprintery, które w moich warunkach będą moje wyprzedzać i okażą się faktycznie tymi sprinterami, że niby genetycznie są lepsze
i bardziej na tym sprincie lepiej lecą niż te u mnie. Druga sprawa, no kupimy od mistrza gołębie, ale jak się tam podsłuchuje hodowców, słyszy tu na lewo, na prawo, karmi, wiadomo, oszczędnie, od rolnika ziarno, to troszeczkę mieszanki im tam da, troszeczkę groszku. Ja już tu abstrahuję od tego, czy źle, czy dobrze. Jeden dobrze dołoży, drugi źle, ale sam wychów tych młodych. Młode wyrosną, bo one wyrosną na jęczmieniu, pszenicy, urosną, opierzą się, ale czy wszystkie te młode od małego będą wychowane jak atleci na super pokarmie, żeby się super rozwinąć, super kośćce, super mięśnie, super upierzenie? Jak ten młody się wychowa? Ja myślę, że to ma kolosalny wpływ, jakiego atletę mamy zawodnika, i on geny może mieć, czy predyspozycje, gdyby był w pełni wykorzystywany już przy wychowie. Super, ale część tych właściwości straci ze względów na złe wychowanie. Pretensje będą oczywiście do hodowcy, od którego się gołębie zakupiło, więc myślę, że wielu mimo wszystko taki błąd popełnia. Oczekują nie wiadomo jakich wyników, ale własny nakład też środków jest minimalny, żeby te gołąbki super wychować, super zdrowie utrzymać. W zdrowiu gołębie młode, jak się wychowają, na pewno będą silniejsze od jakichś herlaków niewychowanych w zdrowiu. I tak się wszystko nakłada cegiełka do cegiełki, że jeden jest mistrzem, inna zdeklasuje, bo wychował super gołębie, atletyczne, jeszcze je przygotował, no i potem ma przewagę, że on wygrywa. I to na wszystkich lotach, nie tylko na kategorii A, a drugi będzie po prostu przegrywał i nawet rasy gołębi będzie miał taką samą. Już potem sama metoda prowadzenia. Ktoś kupi i karmę i wszystko, a jeszcze się nie zna na prowadzeniu tych gołębi, więc myślę, że lotowanie na dobrym poziomie to jest takie zagadnienie dosyć szerokie i tak mi się właśnie skojarzyło, dyskutując czy podsłuchując rozmowy jakichś tam hodowców. Dziś dzień gołębia w końcu, 9 kwiecień, dzień gołębia. Ja generalnie z przygotowaniem do sezonu za kilka dni oddajemy spisy. No jestem na etapie wyboru 50 i co tu wybrać do 50 i zweryfikowania, czego brakuje przy oblotach. No wiadomo, żeby spis oddać, po co płacić za tych, co już ich nie ma, więc muszę to zrobić w tym tygodniu, na dniach, żeby po prostu to, co jest, dać na spis i tyle. No i żeby chociaż z dniem oddania spisu mieć 50, a potem zobaczymy, jak to będzie. Także na ten tydzień cel mój taki to właściwie oddanie spisu i zrobienie spisu. No i opieka nad gołębiami, żeby się rozlatywały powoli. O wywózkach na razie nic nie myślę. Młodziaki. Tu akurat na tym przedziale są największe. Takie sympatyczne już. Młode. Są ludzie, co od biedy takie młode już nawet odbierają. Także to jest jeden z większych akurat, ale młode, bardzo sympatyczne są. 6 dni do weekendu, nie, ale do 20 za tydzień to będą te największe i te trochę mniejsze podorastają. Są w różnym wieku, tu młode są takie, są też oczywiście coś mniejsze, takie dopiero świeżo poobrączkowane, ale ciekawe młodziaki. Pokazałbym piękne rude, ale nie ma pięknych rudych. Siwki nakrapiane, tu są najmniejsze, ale to właściwie dlatego, że są wyrównywane. Były jajka, bo tam coś poznosiły
Więc są takie ostatki, żeby też sobie coś wychowały. Więc od takich do takich. Dobrze, bo nie będą wszystkie naraz. Wszystkie naraz to generalnie też jest kłopot. No i tak sobie siedzą tam w gniazdkach. Siedzą sobie w gniazdkach na tych młodych. Gdzieś tam sobie pozeskakiwały, powchodziły. A nie ingeruje. W jednych są puste i zeskoczyły na ziemię. Tu gdzieś piszczą. Także młode w najróżniejszym wieku. Dobra, a tu czemu na jajkach nie siedzi para? Gdzie jest samiczka? A jest tam samiczka na szczęście. No, bo czasami człowiek patrzy za tymi niektórymi. Wiadomo, obloty. Są obloty, jest ryzyko. No i tak to tu wygląda. Tu też chyba młodzika tam masz. A nie, chyba jajka mu zniosła już. Mają takie młode i już samice jajka zniosą, tak? Więc to też się pojawia. Wyniosą się. Mam nadzieję, że tą kondychę będą łapać. Dzisiaj nawet to te upały. Jest tak ciepło, że dzisiaj nawet jak się ich wypuściło, to zupełnie im ta temperatura do latania nie odpowiadała. Zrobiły parę kółeczek i za ciepło, także kondychy to one jeszcze nie mają. A zostało od soboty będzie 2 tygodnie do pierwszego lotu. Także moim celem jest, żeby się nauczyły latać, żeby były w stanie wrócić z pierwszego lotu do domu, żeby się rozkręciły i żeby weszły w sezon. A na jakiś szał na początku sezonu nie ma co liczyć. Jeśli się uda coś z nich wykrzesać, no to później sezon jest długi, starych, więc na spokojnie. Niestety realne jest, że raczej kategoria faworyci są, co zawsze na tą kategorię dobrze przygotowują. Ja na pewno do tych faworytów, jeśli chodzi o kategorię A, nie należę. Będzie trzeba trochę czasu, żeby jak dobrze przyzwoicie przylecą, żeby jakoś to może się rozkręcą, no zobaczymy, ale jakiegoś super szalonego przygotowania, ja wiem, zawsze człowiek ma niedosyt, jak je przygotuje do sezonu, zawsze po prostu ciężko, żebym był zadowolony z przygotowania, ale nie da się, no nic fizycznie nie przyspieszysz, tak to po prostu zawsze wygląda technicznie. Będę szczęśliwy, jak spis będzie oddany, jak te rzeczy będą przygotowane, techniczne, potem anteny popodłączać. Ten proces wstępu do sezonu dla mnie to jest udręka. Start sezonu lotowego. Naprawdę to jest dla mnie udręka, jedna wielka udręka. Te przygotowanie do sezonu i to jak i gołębi starych, i tak gołębi młodych. Tak samo. A jak już to potem idzie ten sezon, to już jest fajnie. A jak to u Was wygląda? Możecie napisać w komentarzu. Pozdrawiam. Tyle z dzisiejszego dnia, w Dniu Gołębia. Także pokazałem. A może jeszcze do młotków pójdziemy. O, tu jest para, co dopiero na wieczór weszła. One w ogóle nawet do gołębnika nie chcą wchodzić. Także nawet jak z lotu przylecą, to nie wiem, jak one wejdą. Muszę im otwarte zostawić, żeby z łaską w ogóle przyszły. O, tu są młode odłożone. Śmieszne, bo one nie chcą na siodełkach siadać. Mają tu siodełka. A tak widzę, że dosyć, nie wiem, kompletnie ich nie zajmują. 2 tam dopiero zajęły, a reszta woli siedzieć na ziemi. Nie wiem, dlaczego tak robią. Trzymają się może okna, bo im tu wentylację mają lepszą. No tak to wygląda. Dobry lot. Tu na rozpłodzie takie młode są do przełożenia. No bo tam jest różnica ile? 10 dni, co jajka zostały zabrane. Jedne wychowały mamki, kolejne wychowały się tutaj pod rodzicami. No, kolejne jajeczka są zniesione. Także drugi szub młodziaków
Taki tu siedzą sobie i czekają, żeby je przełożyć. Więc o, śliczności. To tyle. O, patrzę, czy już mogę zamknąć gołębnik, ale chyba nikt nie siedzi na dachu nigdzie. No bo ostatnio coś tam nie weszło na noc, coś tam zostało siedzieć. A odnośnie właśnie jeszcze przygotowania gołębi powiem tyle, że jak komuś nie idzie, to po pierwsze powinniśmy mieć pretensje do siebie, do tego, że nieodpowiednio żeśmy zadbali, nie przygotowali tych gołębi w należyty sposób, bo są faworyci. Mają jakiś system przygotowania, rok do roku się go trzymają, no i biją te osoby, bardzo dobrze odbijają, robią konkursy, dostają czołówkę gołębi. Wtedy się zastanawiamy, czemu tak jest, co oni robią takiego niezwykłego, że tak super biją. Cały system przygotowania, oblotów, po prostu oni są może z 2 tygodnie albo 3 tygodnie z przygotowaniami do przodu, wyprzedzają resztę, no i będą mieli wyniki. No a ci, co są o te 2-3 tygodnie spóźnieni, no to 2-3 tygodnie prześpią, 2-3 pierwsze loty, a dopiero potem się zaczynają budzić. I to czasami nie wina gołębi, a wina hodowcy, nas hodowców. Także w dniu gołębia możemy ponarzekać, że ktoś nam sprzedał złe gołębie, słabe gołębie, mało szybkie, ale to my je przygotowujemy, my o nie dbamy. Możemy porównać, wiadomo, ze swoimi, czy coś lepszego żeśmy przynieśli. A chyba nie ma takich gołębi, które same z siebie by wygrywały. Z tych nowych gołębi, bo też dużo kolegów pyta, jak się nowe będą sprawują. Kurczę, ja niektóre dopiero przyniosłem, mam młode, które dopiero będą. To jak ja mogę powiedzieć, czy mi się gołębie nowo sprowadzone sprawdziły, jak ja dopiero młode wychowuję? Toż dziwne pytania hodowcy zadają. Po sezonie młodych coś można będzie powiedzieć, po sezonie rocznych czy dwulatków, coś właśnie w tym sezonie o pewnych nowych gołębiach, co nabyłem 2-3 lata temu. Ale hodowcy pytają mnie niejednokrotnie o gołębie, które dopiero co nabyłem. Jak się spisują? Powiem tak, no. Będę ją mógł porównać jedynie z moimi. No bo co tu porównywać, jak nie uważam, żeby jakoś cudownie były do sezonu przygotowane. I tak bardziej to się na razie męczę z ogarnięciem tych gołębi, niż jakoś cudownie je przygotowuję. Właściwie to takie minimum, żeby one w ogóle były w stanie przylecieć z tych pierwszych lotów. Bardziej o to się martwię, że po prostu przyleciały, żeby zegar zadziałał, żeby systemotechnicznie to się odbyło. Potem powoli będziemy je rozkręcać, mam nadzieję. O ile po pierwszych kabinach jakieś choróbsko, jakieś dziadostwo się nie wniesie. Więc to tyle do planów do sezonu. Sezon coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej i wcale mi się to nie podoba. Dobry lot.